Dobór kotła do Twojego mieszkania czy domu, ale z perspektywy Twojego zapotrzebowania na ciepłą wodę. Witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Marcin Boczulak i staram się na tym kanale prostym i zrozumiałym językiem tłumaczyć skomplikowany świat ogrzewania. Dzisiaj kontynuujemy temat wyboru kotła do Twojego domu czy też mieszkania, ale z perspektywy niecentralnego ogrzewania, jak to było w odcinku poprzednim, do którego link znajdziesz tutaj albo tutaj. Natomiast z perspektywy ciepłej wody użytkowej. Bo jakby to są dwa różne w zasadzie światy i dzisiaj będzie o tym. Ja sobie odpalę laptopa z prezentacją. Jeżeli chodzi o dobór kotła pod względem zapotrzebowania na ciepłą wodę, postanowiłem pogrupować kotły, które w zasadzie będą miały, albo zestawy kocioł plus zbiornik, które będą działały bardzo podobnie, przynajmniej w realizacji tej funkcji. Bo gdybym chciał przejść przez każdy kocioł plus zbiornik, to zrobiłoby nam się za dużo opcji i Ty byś miał namieszane w głowie, a to nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, żeby uprościć i żeby Tobie pozwolić lepiej wybrać. Więc pierwszą grupą kotłów, na które będziemy patrzeć, to są kotły dwufunkcyjne. I tutaj będą one grzały w zasadzie bardzo podobnie, czy to Vitoden 0,50 czy też 100W. No i w zasadzie mamy tylko dwa dostępne modele. Jeżeli dobrze kojarzę, Vitoden 100 jest w wersji jeszcze 32 kW, więc ma ciut większą moc niż 25, natomiast 0,50 jest tylko w wersji 25 kW, jeżeli dobrze pamiętam, ale wydaje mi się, że tak, nie ma dostępnej 32, przynajmniej nie w sprzedaży. Później mamy kotły kompaktowe wiszące z małym zbiornikiem 46-litrowym. I tutaj propozycje Wiessmana to jest Vitoden 111W albo 222W. I te kotły bardzo fajnie nam się sprawdzą jako takie rozszerzenie tak naprawdę kotłów dwufunkcyjnych. Często będzie się to pokrywać, w sensie tam gdzie się nada kocioł dwufunkcyjny, tam też się nada kocioł kompaktowy z małym zbiornikiem ładowanym warstwowo. A jaka jest różnica pomiędzy jednym a drugim, to dowiesz się w odcinku, gdzie tłumaczę generalnie 3 sposoby grzania ciepłej wody i link do tego odcinka też znajdziesz gdzieś tutaj. Dobra. Kolejną grupą, a w zasadzie jednym kotłem, który jest dosyć specyficzny, jest Vitoden 222F, to jest stojący kocioł, ale z zasobnikiem ładowanym też warstwowo i to jest jedyny model, który ma akurat taki sposób grzania i taką pojemność zbiornika, co ma akurat później znaczenie. Dlatego ja sobie go pozwoliłem wyodrębnić jako osobną pozycję. Jak zobaczycie później dalej, on w kilku miejscach te dodatkowe litry w tym zbiorniku warstwowym robią nam robotę. Dobra, później mamy taką podstawową wersję, jeżeli chodzi o kocioł plus zbiornik, czyli kocioł w zasadzie obojętnie jaki, czy to będzie 0,50, czy 100, czy 200. Czym się różnią te serie kotłów, to też taki film popełniłem i link do niego znajdziesz u góry. Natomiast jeżeli byśmy patrzyli o czystą wydajność pod ciepłą wodę, no to w zasadzie tutaj będzie przy 100-litrowym zbiorniku, bo taka jest propozycja na pierwszy jakby zestaw, kocioł plus zbiornik 100-litrowy. Nie ma to większego znaczenia, którą serię kotła weźmiemy. Kolejnie będzie upgrade już o 40 kolejnych litrów, czyli kocioł plus zbiornik 140 litrów. I do tej kategorii trochę tak powiedzmy fair, nie fair, wyrzuciłem też kotły stojące z zbiornikiem wbudowanym, czyli tak zwane lodówki. One mają co prawda 130 litrów, natomiast te 10 litrów w tamtą moim zdaniem absolutnie nie ma znaczenia. Natomiast gdzieś nam to pozwoli jakby uprościć całe porównanie. Później mamy kocioł plus 200-litrowy zbiornik i tutaj tak samo seria 0,50, 100 i 200. Tutaj jedna gwiazdka, te kotły w takim wypadku trzeba by już kupować osobno kocioł, osobno zbiornik, ponieważ Wiessman nie sprzedaje kotłów większych zbiorników z kotłami niż 160, chyba 150 litrowe. Czemu akurat 140 wcześniej proponowałem, mimo że gdzieś tam jest 160 czy 150? Bo 140 jest w wersji nierdzewnej w dobrej cenie, więc jakby dla mnie albo bierzemy lodówkę ze zbiornikiem emaliowanym, albo kocioł ze zbiornikiem 140-litrowym, ale z nierdzewki. Dobra, czyli kocioł plus 200-litrowy zbiornik. No i ostatnie w zestawieniu, podobnie jak 200, 200-litrowy zbiornik, no to mamy 300-litrowy zbiornik. W niektórych sytuacjach te 300 litrów, albo i nawet czasem więcej,
będzie nam potrzebne, ale o tym już w dalszej części materiału. Dobrze, to mamy po jednym team z jednej strony, czyli starcie jakby kotłów z różnymi mieszkaniami czy też domami. I tutaj na pierwszy ogień rzucamy mieszkanie. Takie typowe, nie wiem, 40 do 80 metrów. Główne założenie jest to, że mieszka tam 2, 3, może 4 osoby, ale mamy w zasadzie jedną łazienkę, z której naraz korzystamy. Ta łazienka znajduje się dosyć blisko kotła, albo w samej łazience znajduje się kocioł. No i wtedy jakby z mojej perspektywy to takich zadań kocioł dwufunkcyjny jest stworzony. Także jak najbardziej dla mnie to jest idealne rozwiązanie. Oczywiście są takie niuanse, że ta woda nie jest idealnie stabilnie ciepła, natomiast z drugiej strony zyskujemy na miejscu, ponieważ w mieszkaniu tego miejsca zawsze będzie nam trochę brakować, więc te metry kwadratowe są warte na wagę złota. I tutaj kocioł dwufunkcyjny jak najbardziej spełnia takie zadanie. Kolejna seria to kotły kompaktowe, czyli te z małym wbudowanym zbiornikiem i tutaj o 2 razy większy kocioł, ale dalej wiszący, pod którym możecie zamontować sobie pralkę albo postawić w zasadzie pralkę. Dalej będzie to całkiem sensowna opcja, nawet równie sensowna co kocioł dwufunkcyjny, będzie to droższe, natomiast komfort będzie wyższy, ponieważ woda powinna być bardzo stabilna, przynajmniej temperatura wody powinna być bardzo stabilna, kocioł się nie włącza za każdym odkręceniem kranu, tylko wtedy, kiedy ten pobór jest już dłuższy, większy. Dobra. No, ja postanowiłem tutaj jeszcze dodać opcję, że do tego mieszkania możemy, jeżeli już bardzo chcemy, mieć komfort taki, że po prostu nam wody prawie nigdy nie braknie i lubimy mieć ładne i drogie rzeczy, no to Vitodens 222F, ale w wersji z ładowanym zasobnikiem warstwowym, czyli B2TF. Tutaj jeszcze dopowiadając o tym modelu, Vitodens 222F występuje w 2 wersjach. Jeden jest z ładowanym zbiornikiem warstwową, drugi ładowany ze zbiornikiem przez wężownicę. Ten z wężownicą jest większy, ten z warstwową jest mniejszy i to wymiarowo. No i tak jak mówię, dla mnie ten kocioł akurat ze 100-litrowym zbiornikiem ładowanym warstwowo jest specjalnym kotłem trochę. Więc on też teoretycznie do mieszkania, jak ktoś by chciał mieć bardzo duży komfort ciepłej wody, może się nadać. 1 gwiazdka, no bo to jest bardzo specyficzne, drogie rozwiązanie. Niekoniecznie, to jest takie trochę szczelanie z dużej armaty do wróbelków. Natomiast widziałem kilka takich kotłów w domach, raczej w mieszkaniach, trochę większych, więc ludzie to czasami bardzo rzadko wybierają i moim zdaniem, jeżeli ktoś bardzo by chciał mieć ten komfort na najwyższym poziomie, jak najbardziej ok. Podobna historia będzie z kotłem osobno plus zbiornikiem 100-litrowym. Myślę, że więcej nie ma raczej sensu. Może gdybyście chcieli wannę napełniać i taką większą, no to wtedy już raczej bardziej wpadacie w ogóle już w te porównania, gdzie tam zajmuje się domami. No i w zasadzie tyle jakby z tego, co do domu bym ja sugerował w ogóle nad czym się zastanawiać. No bo już większe zbiorniki, nie ma to sensu, zajmuje to coraz więcej miejsca, a o to miejsce walczymy w mieszkaniu. Czyli zarówno 140-litrowy zbiornik, jak i 200 czy 300-litrowy zbiornik nie ma moim zdaniem sensu w mieszkaniu. Dobra, skoro mieszkanie mamy z głowy, no to teraz przejdźmy do domu, ale takiego z jedną łazienką albo z jedną łazienką, gdzie tak naprawdę korzystamy z prysznica. Czyli 2-3 osoby mieszkające w domu, może ta 4, ale generalnie najważniejszy punkt programu jest taki, korzystamy z prysznica raczej, bądź z małej wanny i jest to jeden punkt duży poboru na raz. I tutaj tak naprawdę kotły dwufunkcyjne, no w teorii mogą to zadanie spełnić. Też widywałem kocioł dwufunkcyjny w całkiem sporym domu. Minus jest taki, na tą wodę czekamy czekamy na nią bardzo długo za pierwszym razem. Temperatura wody raczej jest niestabilna, ponieważ każde odkręcenie kranu kocioł musi się ustabilizować, ta droga wody jest długa, więc my jak nawet czasami otworzymy, zamkniemy, no to nam będzie falować. Jeżeli komuś te niuanse nie przeszkadzają, liczy się głównie cena, no to wtedy ten kocioł dwufunkcyjny jakoś tam się spełni. Dobra, kolejnym rozwiązaniem są kotły kompaktowe i tutaj już jak najbardziej one się nadają. 2 gwiazdki, bo dla mnie 2 gwiazdki to znaczy coś jest wystarczająco ok. Minusem akurat w przypadku kotłów kompaktowych jest to, że cyrkulacji oficjalnie tam nie można podłączyć, a o tą cyrkulację tak naprawdę walczymy w domu.
żeby ona była, raczej. Chyba że właśnie ten kocioł jest blisko punktów poboru, to wtedy to znaczenie jest znacznie mniejsze. I do tego, i tak jak mówię, do domu w takim wypadku kocioł kompaktowy z małym zbiornikiem ładowanym warstwowo jest git. Super opcją w takich przypadkach byłby właśnie Vitodens B2TF, czyli ten 222F, ale w wersji z wężownicą. Wody mamy 100 litrów, która na bieżąco będzie się uzupełniać, więc w zasadzie długi prysznic nie jest nam straszny. Nawet prysznic długi po prysznicu też będzie dosyć szybko dostępny, ponieważ ten zbiornik się ładuje naprawdę szybko na bieżąco. Więc jest to rozwiązanie jak najbardziej najlepsze teoretycznie, tylko będzie też najdroższe. Kolejna opcja to właśnie kocioł plus 100-litrowy zbiornik. I myślę, że tutaj to jest takie najbardziej standardowe rozwiązanie, ponieważ nie jest ono przesadnie drogie. Mamy 100-litrowy zbiornik, do którego możemy podpiąć cyrkulację i tak naprawdę załatwia tam to temat. Kotły w pakietach ze 100-litrowymi zbiornikami są naprawdę tanie. Cena zakupu, jak dobrze pamiętam, 111 wiszącej i setki plus zbiornika jest podobna. Może być trochę droższy montaż, bo jednak kolejny element, do tego jeszcze trzeba coś dokupywać, ponieważ w Vitodensie kompaktowym 111W jest wszystko. Ale generalnie kocioł plus 100-litrowy zbiornik do takiego domu, super sprawa. Wydaje mi się, że jest to takie w punkt. Co dalej? No jeżeli ktoś by chciał mieć święty spokój i więcej zapasu wody, no to wtedy może pójść w tą 140-litrową wersję, jakby kocioł plus 140 litrów zbiornika. Natomiast jest już to trochę takie też już przesada, ale to jak zwykle to jest kwestia niestety dosyć indywidualna, ponieważ to zależy od tego, jak długie kąpiele chcecie brać. No i tak jak w mieszkaniu zbiorniki 200 czy 300 litrów moim zdaniem tutaj też jeszcze nie mają sensu. Dobra, to przechodzimy do domu, gdzie mamy około 4 albo więcej osób, ale generalnie co najważniejsze to tak naprawdę mają działać 2 punkty duże poboru naraz. Czyli 2 prysznice. I tak, kotły funkcyjne moim zdaniem w ogóle w tym wypadają, znaczy nie moim zdaniem, tylko one nie wyrobią naraz uzupełnić 2 punktów poboru. Jest za mała moc takiego kotła, żeby naraz podgrzewać wodę do 2 punktów. Więc tym samym też kotły kompaktowe nam wypadają, ponieważ tą wodę naraz to będziemy mieli przez dosłownie może 5 minut, a później się skończy, więc to tak jak trochę jazda Lamborghini z 10-litrowym zbiornikiem paliwa. Nie ma sensu. Tutaj będzie dalej bardzo dobrze sprawować się kocioł ze 100-litrowym zbiornikiem, ale ładowanym warstwowo. Znowu, zajmuje to mało miejsca. Mamy efektywnie około 200-230 litrów dostępnej wody na raz, ponieważ ten zbiornik się uzupełnia na bieżąco, więc te 200 litrów to jest około, powiedzmy, po 2 10-minutowe prysznice na raz, czyli 10 minut podwójnego prysznica, można by rzec, więc myślę, że jak najbardziej jest to super rozwiązanie, bo jakby dalej zyskujemy kompaktowe rozwiązanie, które jest małe, ale z drugiej strony bardzo dużą wydajność na ciepłą wodę. 100-litrowy zbiornik w takiej sytuacji, no to też jest trochę znowu jazda z Lamborghini z małym zbiornikiem. Tam tej wody będzie tak realnie dostępne ze 120-130 litrów. Jeżeli byśmy podgrzali tą wodę do 60 stopni i mieszali ją, no to trochę nam to zwiększy jakby dostępność wody. Czyli od biedy w takiej sytuacji ok. Natomiast wtedy bardziej, kiedy ten drugi prysznic to jest tak rzadsza sytuacja niż codzienność. I tutaj super będzie nam się też sprawdzało bardzo dobrze, bo jakby tutaj daje 2 gwiazdki kocioł plus zbiornik 140 litrów. Realnie to będzie bliżej 190 litrów wody, 200 dostępnych na bieżąco, na jeden strzał. Natomiast będzie to ładować się, w sensie uzupełniać się ta woda wolniej, dlatego tutaj ten Vitodens 222F dostał 3. No i tutaj równie idealnym rozwiązaniem będzie właśnie kocioł plus zbiornik 200-litrowy, bo to nam zapewni już jakieś 250-270 litrów wody na strzał, czyli myślę, że też koło 10 minut prysznica na raz w 2 miejscach, więc też już jest bardzo, bardzo dobrze. No i jeżeli ktoś chciałby mieć święty, absolutny spokój, no to ten zbiornik 300-litrowy też jest opcją, natomiast moim zdaniem jest tu znowu to trochę przestrzelenie. Dobra. No i ostatni wariant, a w zasadzie ostatnie nasze wyzwanie, czyli mamy dom, gdzie mieszkają około 4 osoby, ale mamy wannę
i korzystamy z niej regularnie, plus prysznic. I chcemy, żeby te dwie rzeczy nam działały naraz. Tutaj znowu podkreślam, tu chodzi o to, że te rzeczy, na to patrzymy w ten sposób, że jeżeli tylko i wyłącznie nam te rzeczy dwie naraz są potrzebne i to regularnie, to wtedy warto jakby iść w tą wyższą jakby półkę. Ponieważ jeżeli to się dzieje raz na jakiś czas i komfort wtedy dla nas nie jest aż tak istotny, no to szkoda przepłacać. No więc co tutaj się nada? No kotły dwufunkcyjne i kotły kompaktowe w zasadzie nam ze startu odpadają. Nie ma to najmniejszego sensu. Vitodens B2TF, no całkiem ok się sprawdzi, ale tu już może tej wody brakować na strzał. Tam jest właśnie około 200 litrów, 220 litrów dostępne. On tutaj będzie do relatywnie... Znowu, jeżeli dla nas ważne jest miejsce, estetyka, to on super się nam sprawdzi. Ale jeżeli mamy w sumie 400-litrowe jacuzzi, czy też w zasadzie wanna z hydromasażem, bo nie wiem, czy nazwa jacuzzi to się tyczy konkretnego producenta w zasadzie. Tak, Junkers, to podgrzewacz ciepłej wody Junkers, to w zasadzie, mimo że mówimy na to samo, to nie jest, to jedno to jest firma, a drugie to jest konkretne urządzenie, ale koniec off-topu. To myślę, że to jest dalej dobre rozwiązanie. Vitodens B2TF. No chyba, że nasza wanna jest naprawdę powyżej 300-400 litrów, to wtedy bym raczej sobie to odpuścił. Kocioł plus 100-litrowy zbiornik odpada. 100-400-litrowy zbiornik znowu moim zdaniem odpada. I dopiero od 200 litrów zaczynamy w ogóle, ma to w ogóle jakikolwiek sens. Natomiast przy dużym poborze wody naraz, czyli i prysznic, i wanna z hydromasażem, raczej bym leciał, czy też duża po prostu wanna, raczej bym leciał w kocioł plus 300-litrowy zbiornik. No i wszystko tak naprawdę, gdzie będziemy mieli więcej tych punktów poboru, to tak naprawdę już później jest tylko wersja kocioł plus zbiornik x litrów. I jaki dokładnie, no to już później warto się zastanowić razem już z projektantem, czy też instalatorem, który też ma na tyle kompetencji, żeby to przeliczył i wybadał wasze potrzeby. Ale są to już na tyle rzadkie sytuacje, że nie będziemy ich tutaj omawiać za bardzo, bo to ma być dla was pomocne dla większości z was, a te specyficzne przypadki to są zbyt rzadkie przypadki, żebyśmy tutaj zawracali o to głowę. I to by było taki pogląd, co gdzie jest dobre albo kiepskie. Natomiast jest jeszcze taka uwaga co do mocy kotła, ponieważ to jest ważna rzecz i uważam, że ze względu na to, że w zasadzie Vitodensy 100, 0,50 czy 200 to jest jedna i ta sama komora spalania. Ok, 0,50 jest najmniejsza, w setce jest średnia, a w 200 jest największa. Jeżeli dobrze pamiętam, na pewno 0,50 ma najmniejszą. I w zasadzie moc kotła jest ograniczona elektronicznie. Więc jeżeli mamy możliwość prawną i finansową, to ja bym zawsze kupował kocioł, który ma największą moc. Bo moc minimalna jest zawsze ta sama, moc startowa jest zawsze ta sama. Przynajmniej w przypadku Vitodensów, bo nie wiem jak to będzie u innych producentów. Więc jeśli zależy wam na komforcie, no to jak najbardziej uważam, że warto dopłacić do większej mocy, bo w zasadzie producenta nic nie kosztuje poza inną tabliczką znamionową i innym ograniczeniem albo brakiem go. Wy zyskujecie jakby większą moc w podgrzewie ciepłej wody i ma to szczególnie znaczenie w przypadku kotłów ładowanych warstwowo, czyli Vitodensów 111W i 222W i Vitodensa 222F, ale w wersji z ładowanym zbiornikiem warstwowo, czyli B2TF. Tam im większa moc, tym większa wydajność i faktycznie to się szybko przekłada. Znaczy bardzo ładnie się to przekłada na dostępną jakby ilość wody. I tam warto do tego dopłacić. Tu jest gwiazdka, ponieważ nie w każdym miejscu można zamontować kocioł większej mocy. Jeżeli na przykład nie macie przewidzianego osobnego komina, czyli budujecie nowy budynek, to moim zdaniem tylko po to, żeby mieć trochę więcej kilowatów mocy do ciepłej wody, nie ma sensu budować szachtu kominowego, wsadzać tam wkładu kominowego, jak możecie po prostu komin wyrzucić przez ścianę na zewnątrz i jest to najtańsze rozwiązanie. Więc to jest pierwsze ograniczenie. Te kotły do 19 kW mogą mieć wyrzut spalin przez ścianę. No i drugie ograniczenie, jeżeli kocioł ma być w łazience czy też w kuchni, to max 25-26 kW. 32 wypada, bo do 30 kW mogą być kotły w prawie każdym pomieszczeniu, w sensie na pewno w kuchni i w łazience, więc ta 32 w zasadzie jak kocioł ma własną kotłownię i jeżeli
macie własną kotłownię i osobne pomieszczenie na kocioł, to wtedy tam moc nie ma znaczenia, jeżeli oczywiście tam jest szach kominowy, a nie wyrzut przez ścianę boczną. No, także mimo, że myślałem, że mimo, że się dosyć mocno streszczałem, zeszło nam ponad 20 minut. Ja się cieszę, że w końcu udało mi się ten odcinek nagrać, ponieważ zabierałem się za niego już od kilku lat tak naprawdę. Jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania, coś byłoby niejasne, chętnie Wam podpowiem. Piszcie w komentarzach. Jeżeli potrzebujecie pomocy w montażu takiego kotła albo w serwisie tych kotłów generalnie Pissmana i mieszkacie w okolicach Katowic, to też piszcie do nas, dzwońcie. Także ja Wam życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Na razie, cześć!